over there in France in a big advance. Little Johnny stood on hand. Jesień 1917 roku. Wojna trwa już od 3 lat, a na carską Rosję pada widmo zagłady. Wyniszczające kampanie wojenne w Polsce, na Białorusi, Galicji czy Estonii przechyliły szale zwycięstwa na stronę Niemców. Niepokoje społeczne związane ze stratami na wojnie, klęską głodu i ogólnym znienawidzeniem cara doprowadziły do rewolucji 8 marca 1917 roku. Car Mikołaj II abdykował i utworzono tzw. rząd tymczasowy, którego przedstawicielem został Aleksander Kiereński. Podczas gdy w październiku 1917 roku zbliżała się druga rewolucja, tym razem bolszewicka, szef niemieckiego sztabu generalnego Paul von Hindenburg szukał sposobu na zadanie ostatecznego ciosu Rosjanom. Długi marsz na Petersburg i Moskwę mógł skończyć się katastrofą porównywalną do kampanii z 1812 roku, dlatego też zdecydowano się na niekonwencjonalne na tym froncie uderzenie – bezpośrednią inwazję na stolicę cara od strony morza. Aby móc tego dokonać, wpierw niemiecka flota musiała zabezpieczyć cieśniny ryskie, będące kotwicowiskiem wersalijskiej marynarki wojennej. Zaplanowano zatem desant wojsk na wyspy Hiuma, Sarema i Muchu. Przygotowania rozpoczęto 18 września 1917 roku. Niemieckie 42. Dywizja oraz 2. Brygada Rowerowa przegrupowały się w Lipawie. Do ataku przygotowano 23 000 żołnierzy, 5 000 koni, 1400 pojazdów, 150 karabinów maszynowych, 54 armaty, 12 moździerzy oraz amunicję i prowiant na 30 dni. Inwazję miał osłaniać krążownik liniowy Moltke, 10 pancerników, 8 krążowników lekkich, 55 niszczycieli, 6 okrętów podwodnych, 40 torpedowców oraz liczne trałowce, niektóre wyposażone w wyrzutnie bomb głębinowych. Wsparcie z powietrza zapewniało 6 sterowców i ponad 100 samolotów. Operacji nadano kryptonim Albion. Jedenasty października 1917 roku. Po kilkudniowych operacjach rozminowywania Bałtyku rozpoczęto zaplanowany atak na najmniejszą wyspę – Muchu. Szturm został jednak zatrzymany przez rosyjskie łodzie latające startujące z transportowca lotniczego Orlica. 12 października 1917. Niemieckie wojska skierowały inwazję na wyspę Sarema. Szturmem zdobyto rosyjską bazę morską Eriksare, po czym jednostki niemieckie ruszyły na półwysep Sforbe. Flota niemiecka musiała cały czas manewrować pośród licznych min. Uszkodzone wówczas zostały 2 pancerniki. Następnego dnia Niemcy wkroczyli do miasta Ahrensburg, zaś 14 października zdobyto wysepki Runo i Abro. Odcięło to rosyjską bazę Tserej. Flota Kaisera cały czas polowała na rozproszone okręty. Tego dnia pancernik Kaiser zatopił rosyjski niszczyciel Grom. 15 października niemiecka piechota odcięła drogę ucieczki Rosjanom z półwyspu. Wzięto do niewoli 3000 jeńców i zdobyto Tserej. Sterowcy i myśliwce zaatakowały zaś Parnawę. 16 października, 5 dni po rozpoczęciu operacji, Niemcy zdobyli całą Saremę. Tego samego dnia niemieckie pancerniki Konik i Kronprinz, wspierane przez krążowniki lekkie oraz torpedowce i transportowce, skierowały się do Ahrensburga. O godzinie 11:30 wiceadmirał Benke otrzymał rozkaz zaatakowania rosyjskich sił morskich znajdujących się na wodach Zatoki Ryskiej i w Munsundzie. Wśród nich znajdowały się pancerniki Cesarewicz i Sława oraz krążownik Bajan.
17 października o godzinie 6:00 rosyjskie okręty zauważyły zbliżającą się flotę niemiecką. O 7:22 rozpoczęto ostrzał z Cesarewicza i Sławy, jak również z 4 254 mm dział brzegowych ulokowanych na wschodnim brzegu wyspy Mu. Uzyskały wówczas kilka trafień trałowców. Niemcy odpowiedzieli ostrzałem z pancerników z odległości 24 km. Ostrzał trwał do godziny 9, wówczas okręty niemieckie skryły się za zasłoną dymną, a do ataku ruszyły samoloty. Po zrzuceniu 50 bomb uzyskały jednak żadnego trafienia. Dowodzący rosyjską flotą admirał Bahiriev, znany z bitwy u brzegu Gotlandii z 1915 roku, zdecydował się uderzyć na niemieckie okręty, zanim dostaną się do cieśniny Mundsund i odetną drogę ucieczki. Około godziny 10 Cesarewicz, Sława i Bajan zaatakowały niemieckie pancerniki König i Kronprinz. Celny ostrzał Königa już o 10:30 zmusił Sławę do ucieczki. Została trafiona kilka razy. 2 pociski dużego kalibru trafiły w okolice dziobowej wieży artyleryjskiej, trzeci w rejon maszynowy. Przez powstałe uszkodzenia do kadłuba Sławy wlało się około 1000 ton wody. Spowodowało to wzrost zanurzenia okrętu o około metr i 8-stopniowy przechód na burtę. Uszkodzona Sława zwolniła i wówczas została jeszcze 4-krotnie trafiona pociskami kalibru 305 mm. W tym samym czasie Cesarewicz otrzymał 2 trafienia pociskami dużego kalibru, a Bajan 1. W tej krytycznej dla zespołu rosyjskiego sytuacji wiceadmirał Bahiriev o godzinie 10:30 wydał rozkaz odwrotu, kierując się w stronę toru wodnego w Mundsundzie. Walka skończyła się o godzinie 10:50. Po dojściu wycofujących się okrętów rosyjskich do toru wodnego w cieśninie okazało się, że Sława z uwagi na zwiększone zanurzenie nie może płynąć dalej. W tej sytuacji Bahiriev wydał rozkaz zatopienia pancernika w poprzek toru wodnego, tak aby jego wrak zablokował drogę okrętom niemieckim. Pomimo licznych uszkodzeń Sława nie chciała zatonąć i dopiero wystrzelona przez jeden z rosyjskich kontrtorpedowców torpeda przypieczętowała los okrętu. 18 października podjęto decyzję o ewakuacji wszystkich rosyjskich jednostek z zatoki. Niemcy zdobyli wyspę Muchu, biorąc kolejnych 10 000 jeńców, następnego dnia zaś wylądowali na Hiumie. 20 października, po zdobyciu każdego celu ewakuacji Rosjan, operacja Albion została zakończona.